Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Marlena, bądź Marli, jak wolisz. Może być Marli, jak najbardziej. Dobrze. Witam cię serdecznie. Witaj, Oskar. Bardzo w ogóle chciałam ci podziękować za możliwość bycia tutaj i ogromny szacunek w twoją stronę za to, że stworzyłeś tak piękne miejsce, żeby właśnie polska społeczność, która mieszka w Holandii, mogła tutaj być i dać upust swoim wartościom, swoim tematom, które mogą właśnie z tobą w dialogu przeprowadzić. No wiesz, ja jestem zdania, że jest w Holandii mnóstwo fajnych, ciekawych, inspirujących rodaków, którzy mają do opowiedzenia ciekawe historie, więc właśnie zapraszam takie osoby między innymi jak ty. Dziękuję raz jeszcze. Powiedz proszę, czym się w ogóle zajmujesz, bo może są osoby, które cię nie znają, więc tak w telegraficznym skrócie powiedz, czym się zajmujesz, jaka jest twoja historia? Na co dzień zajmuję się fotografią kobiecą stricte od roku 2022. Wcześniej oczywiście miałam różne przygody związane z fotografią, czyli fotografowanie tak naprawdę wszystkiego, co się rusza i co się nie rusza. Myślę, że chyba każdy fotograf tak zaczyna swoją przygodę. Zdecydowanie. Także jest to moja miłość, jest to moja pasja i jest to coś, czym się właśnie zajmuję na co dzień. Mhm. Mówisz, że fotografia kobieca. Co dokładnie fotografujesz? Co starasz się wydobyć z tych zdjęć? Wiesz co, no na pewno tą całą esencję kobiecości, która jest w każdej kobiecie. Natomiast wiele kobiet o niej całkowicie zapomniało i jakby ta moja rola kreowania tych zdjęć i tych spotkań właśnie fotograficznych z tymi kobietami, ona powoduje, że jakby w tych kobietach budzi się na nowo właśnie ta esencja kobiecości. Czyli ta fotografia jest jakby połączeniem fotografii plus jakby terapii? Można tak to nazwać. Okay. Można tak to nazwać. Dobrze, czyli fototerapia nazwijmy to dla kobiet. Tak. Chociaż nigdy tego wcześniej w ten sposób nie nazywałam, ale jednak te świadectwa tych kobiet, które później okazują właśnie, jak to nazwać, no to swoje takie... Jezu, no nie wiem jak to nazwać. Widzisz, czasami są takie rzeczy, których nie możemy nazwać, Dokładnie. Bo to się po prostu czuje i nie wszystko też trzeba nazywać. Mhm. Ale jakby te świadectwa tych kobiet, one udowadniają, że faktycznie to działa i faktycznie to ma sens, to co robię. A pamiętasz moment, w którym zrodził się w ogóle pomysł twój, żeby zająć się fotografią? No mówisz, że zaczęło się to w 2022 roku, więc no rozumiem, że wcześniej zajmowałaś się czymś innym. I pamiętasz ten taki właśnie błysk, który spowodował, że zaczęłaś robić zdjęcia? Tak, pamiętam, to było wiele lat temu, bodajże ponad 10 lat temu, kiedy związałam się z mężczyzną, który był bardzo kreatywną osobą. I do tamtej pory byłam po prostu taką kobietą, która wychowywała dzieci, zajmowała się obowiązkami domowymi, chodziłam do pracy i tak dalej. Natomiast pamiętam ten dzień, kiedy on się mnie zapytał, czym ja się interesuję, co ja lubię. I ja wtedy miałam taką pustkę w głowie, bo faktycznie ja oprócz tego, co robiłam na co dzień, nie wiedziałam, co ja tak naprawdę, noszę w sobie, w sercu, co ja tak naprawdę chcę, kim ja jestem. I wtedy poczułam, że fotografia właśnie jest tym, co jest taką dla mnie magią, ponieważ już wcześniej, wiadomo, w tych czasach naszych, znaczy nie wiem, z którego ty jesteś akurat rocznika. 85. Okej. To wtedy wiadomo, no były te aparaty na klisze, prawda, nie było takich super możliwości, jakie są teraz i pamiętam, że zawsze właśnie z tym aparatem wszędzie chodziłam i robiłam zdjęcia, gdzie tylko się dało. Powiedz w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda tutaj w Holandii, bo przyjechałaś w 2007 roku. Mhm. No cóż, bardzo taka prozaiczna, ponieważ poznałam mężczyznę przez internet. Wtedy to działała chyba fotka.pl, jakoś to było tak. No
i nawiązałam z nim kontakt, pisaliśmy ze sobą bodajże pół roku, potem on odwiedził mnie w Polsce, bo był Polakiem. No i potem ja przeprowadziłam się razem z dziećmi do Holandii. Mhm. Także taka dosyć romantyczny start. Niestety nie przetrwał lub stety, ale już pozostałam w dalszych latach już tutaj. Okej, a wspominałeś też o swojej krótkiej przerwie i o powrocie do Polski. Co było spowodowane tym powrotem? Mój powrót do Polski był bodajże w 2018 roku. Z uwagi na to, że mam 2 dorosłych synów, to już był taki moment, kiedy oni postanowili się wyprowadzić z domu i powiedzieli do mnie, no mamo, no teraz my wychodzimy z domu, a więc życie należy do ciebie, rób teraz na co masz ochotę, tak. A że gdzieś tam zawsze był taki płomyk, który płonął, taka tęsknota za tą Polską, no to wtedy postanowiłam, że wrócę do niej. No ale nie trwało to zbyt długo, bo niecały rok. Okazało się, że po tylu latach będąc w Holandii nie dałam rady udźwignąć jakby tej mentalności polskiej, która no wiemy jaka też jest. I też powrót do Polski, gdy się nie ma tak naprawdę mieszkania, pracy i trzeba wszystko budować na nowo, no to było jednak dosyć takie duże wyzwanie dla mnie. Tak, ciężko to wszystko ogarnąć. Ja zresztą miałbym ten sam problem, wracając teraz do Polski, musiałbym zaczynać praktycznie wszystko od zera. Dokładnie. Więc no też już jestem w Holandii parę lat, może nie aż tak długo jak ty, ale no to już życie się zmieniło na tyle, że powrót byłby możliwy, ale trudny. Zgadza się. Dobrze, a powiedz mi o tych swoich pierwszych krokach w fotografii. Może pamiętasz swoją pierwszą sesję taką profesjonalną? Wiesz co, ja jestem trochę taka słaba, jeżeli chodzi o pamięć. Natomiast jakby bardziej się skupiam na tym, co jest dosyć nieodległe, tak? Czyli jakby w tym 2022 jakby moje serce wybrało, że mam się zająć właśnie tą fotografią kobiecą. Tak jest. Wzięłaś aparat do ręki i co było dalej? No i zaczęłam iść dokładnie w tym kierunku. Ale to też się zaczęło poprzez to, że ja przeszłam sama taką transformację wewnętrzną, która właśnie pozwoliła mi iść dokładnie w tym kierunku. Czy pamiętasz jakąś taką przełomową sesję, czy może współpracę z jakąś modelką, która jakby umocniła cię, uświadczyła w tym, że to jest to, co chcesz robić, co ci sprawia największą frajdę w życiu? Wiesz co, takich sytuacji było bardzo wiele, natomiast przytoczę tutaj jedną, która... Widzisz, nawet jak teraz o tym wspominam, to zaraz mogą pojawić się łzy wzruszenia, dlatego że to spotkanie fotograficzne z tą kobietą umocniło właśnie mnie w tym, że to ma naprawdę głęboki sens. Była to kobieta, która była w trakcie ciężkiej choroby raka i wtedy w tamtym czasie ogłosiłam, może nie wiem jak to też określić, bo to nie nabór, tylko ogłosiłam na Facebooku coś takiego, że chciałabym, żeby jedna z pań do mnie się zgłosiła, która ma ciężką historię, tak? Która może jest po jakimś wypadku, która może jest po chorobie, która, nie wiem, doznała jakichś szkód przez życie i potrzebuje takiej sesji, tak? I wtedy oczywiście zgłosiło się bardzo dużo pań, za co bardzo dziękuję, bo ten oddźwięk był bardzo taki dosyć szeroki. Natomiast wiadomo, że z tych pań ja musiałam wybrać jedną. Czyli taki casting zrobić. Tak. Oczywiście mało ludzi wie, że ja za kurtyną robię też o wiele więcej, bo to jest coś takiego, że ja się tym nie chwalę. To nie podlega żadnemu marketingowi. To jest coś, co jest wartością dodaną dla tych kobiet. Oczywiście dla mnie również, tak, bo mi to właśnie sprawia ogromną przyjemność, jeżeli mogę komuś sprawić radość serca, no nie wiem, właśnie odkryć tą kobiecość w niej. Natomiast ten przypadek tej kobiety był taki, że ona została zgłoszona przez swoją przyjaciółkę. Historia oczywiście niesamowita, ponieważ, no wiadomo, każdy, kto się zmaga z taką chorobą, no to nawet nie ma o czym tutaj mówić, to jest coś strasznego. I zaprosiłam tą kobietę, tą wspaniałą kobietę do mnie do domu na sesję.
Oczywiście przyszła ona w peruce, ponieważ straciła włosy i w ten sposób też utraciła właśnie tą swoją esencję kobiecości przez ten brak tych włosów. I u mnie jest zawsze tak, że oczywiście zawsze na początku robię kawę, herbatę, też chcę poznać tak, tą daną osobę, która do mnie przychodzi, kobietę. No i usiadłyśmy i po paru minutach poprosiłam ją, żeby ściągnęła tą perukę. Dla niej to było ogromne wyzwanie zrobić coś takiego, bo tak jak mówię, to była ogromna utrata jej kobiecości, jej takiego naprawdę poczucia się kobietą. No i gdy to zrobiła, to od tamtego momentu stała się magia. I ja tutaj już, nie będę wchodzić w szczegóły, co się podziało dalej, natomiast zrobiłyśmy sesję, zdjęcia były w peruce i bez peruki. Oczywiście, jak się domyślasz, najpiękniejsze wyszły te bez peruki. Naprawdę coś wspaniałego. I co było najpiękniejszą wartością, to, że na drugi dzień ona mi wysłała zdjęcie na WhatsAppie, że wychodzi na centrum bez peruki po raz pierwszy. I widzisz, to jest właśnie to, o czym ja mówię, że to jest dla mnie naprawdę ogromna wartość. To jest jeden z tych właśnie przykładów, gdzie to ma sens. Tak, pomaganie innym i możliwość pokazania im też życia jakby od drugiej strony, że nie wszystko to, co jest w ich głowie, ten obraz samych siebie, jest zawsze prawdziwy. Dokładnie. I tutaj chodzi też o to, o odbudowanie siebie jakby też na nowo. Bo nie ukrywajmy, jesteśmy w takich czasach, gdzie w tym dualizmie, niestety, ale jest ta jedna strona tego zepsucia, tak, społecznego. Natomiast jeszcze jest ta druga strona, tak, gdzie widać ten wzrost, gdzie widać, że faktycznie nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, tak, wzrastają. I nie tylko na poziomie takim zewnętrznym, ale właśnie tym duchowym. I tu w tym wszystkim właśnie też o to chodzi, żeby poczuć tą swoją wartość, że bez względu na wszystko, co się zadziewa w tym świecie zewnętrznym, żeby trwać stabilnie w tym, kim się jest, bez względu na wszystko. A to jest bardzo duża sztuka. Dokładnie, zwłaszcza, że ludzie od lat noszą w sobie jakieś traumy, jakieś problemy, jakieś ukryte emocje. Czasami nawet nieświadomie, ale nawet jeżeli ktoś jest świadomy, to ciężko mu zrobić ten pierwszy krok, żeby to przełamać. Dokładnie. Jeszcze muszę ci opowiedzieć, że tak naprawdę ta więź z kobietami, ona tak naprawdę u mnie się zaczęła o wiele lat wcześniej, dlatego, że kiedyś też prowadziłam takiego bloga na Facebooku, był on nazwany Niedokochane kobiety. I w tym blogu prowadziłam jakby takie opisywałam własne doświadczenia z dzieciństwa, które miały na celu pokazać tym kobietom, że można wyjść naprawdę z wielu trudnych sytuacji. Ale na tamten moment jeszcze nie byłam sama ze sobą pogodzona tak do końca, dlatego to nie przetrwało na dłuższą skalę. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. A powiedz mi, jakie są największe wyzwania, trudności, jeżeli chodzi o pracę z takimi kobietami? Nie wiem, nazwijmy je po przejściach, z jakimiś traumami, z przeżyciami takimi ciężkimi. Wiesz co, chyba ja tego nie traktuję chyba nie mam takich wyzwań. Dla mnie to jest coś tak naturalnego, że kobiety właściwie prawie wszystkie zmagają się z czymś i czasami przychodzą naprawdę tak piękne kobiety, jeżeli chodzi o ciało, o ich wygląd, a są tak zakompleksione, że czasami aż to jest nie do wiary, skąd to się bierze. Także u mnie to wszystko tak wynika, wiesz, tak naturalnie, jakby nigdy nie podchodzę do tego, że to jest jakieś wyzwanie, czy jakaś trudność, wręcz przeciwnie. Czym
trudniej, tym lepiej. Czym, rozumiesz, to jest, no tak jakby w tym kierunku to idzie. A powiedz mi, jak w ogóle przygotowujesz się do takich sesji zdjęciowych? Gdzie je robisz? Czy masz jakieś studio, czy bardziej preferujesz sesje plenerowe? Zdecydowanie bardziej preferuję sesje plenerowe, dlatego że plener posiada życie. Tam są kolory, tam jest natura i tam jest, taka moim zdaniem taka prawda, tak? Bo wiadomo, jeżeli zrobimy zdjęcia nad morzem, w parku, gdzieś, gdzie to wszystko tętni, prawda, to te zdjęcia, te kadry, one naprawdę wychodzą wyśmienicie. Natomiast jestem w posiadaniu takiego malutkiego studia, które stworzyłam w domu. No i to tak jak właśnie rozmawialiśmy poza kamerami, plenery są piękne, natomiast poprzez pogodę nie zawsze możemy... No tak, to jest Holandia jednak. Tak, nie zawsze te sesje możemy zrobić, czasami trzeba przekładać te terminy, dlatego wpadłam na pomysł, że właśnie też takie mini studio będzie fajną opcją. Na wypadek, gdyby ta pogoda właśnie nie dopisała, tak? Dokładnie. I powiem ci, że zaczynam lubić również takie sesje studyjne. Mimo iż ja nie jestem jakąś tutaj techniczną fotografką, dlatego że widzisz, ja jestem po paru kursach i na tych kursach uczono mnie właśnie tej techniki, tak? Jak robić tym aparatem, jak się posługiwać tym aparatem, jak ustawić to światło i tak dalej. Natomiast bardzo często te zdjęcia, one wychodzą jakby same z siebie, rozumiesz? Ja nie zastanawiam się nad tym, czy ja dobrze ustawiłam lampę, tak czy tak, o Jezu nie, bo ja muszę teraz coś zmienić, tylko to po prostu samo płynie. Bo natomiast jak ja byłam na sesji ostatnio u takiej koleżanki, no to ona prawie pół godziny ustawiała właśnie, wiesz, te wszystkie oświetlenia, nie? I wiesz, ja stałam, czekałam, nie? I to było takie naprawdę, nie mój klimat. Jakie jest twoje podejście do pracy z takimi kobietami, które powiedzmy nigdy wcześniej nie miały sesji zdjęciowej? No bo to wiadomo, że zawsze jest jakby stres u tych kobiet, one się czują niepewnie. Czy masz jakieś, nie wiem, metody, techniki, które pomagają nawiązać ten pierwszy kontakt, to zbudować to zaufanie? No widzisz, no i znowu wracamy do tego, że jakby tutaj nie ma też żadnych technik. To wszystko jest bardzo takie naturalne. Wiadomo, że zawsze goszczę taką panią, taką kobietę najlepiej jak tylko potrafię, tak? No to, żeby przełamać te pierwsze lody, no to zawsze proponuję tą kawę, herbatę, zawsze też się bardzo do tego przygotowuję, jakieś tam ciastko, jakieś coś tam. I zawsze na początku na pewno siadamy i rozmawiamy, tak? Żeby tutaj troszeczkę się bliżej poznać, żeby zapytać również, jakie ona ma oczekiwania, co by chciała uzyskać na takiej sesji, jak chciałaby siebie przede wszystkim zobaczyć, tak? Bo wiadomo, też są takie sesje typowo stricte tematyczne, tak? Że pani chce typowo biznesową albo typowo sensualną, to okej, ale często jednak jest tak, że panie nie do końca wiedzą, co chcą. One chcą sesję kobiecą, ale co one chcą, to one nie wiedzą. I wtedy jakby na podstawie tej wymiany zdań i jak ja już patrzę jej w oczy, ja już wiem, co będzie do niej pasować, czego ona tak naprawdę potrzebuje. A czy zdarzyły ci się klientki, na pewno, które mówią, że one nie są niefotograficzne, że one brzydko źle wychodzą na zdjęciach? Jak w ogóle wytłumaczyć tej osobie, że wcale tak nie jest? Wiesz co, no tak jak mówisz, to się zdarza praktycznie za każdym razem, to jest 99% tego. No ale no tak jak mówię, no to jest wszystko takie, ja zawsze im mówię, żeby się nie bały, że one nie muszą, ja też wiesz, nie staram się ustawiać jakoś specjalnie tych kobiet, że masz stanąć tak, czy tak, czy tak. Po prostu tańcz. Zrób coś tak, poczuj siebie i poczuj to, kim jesteś. I wtedy właśnie jest to takie przełamanie tej bariery, że one faktycznie wtedy troszeczkę tak zaczynają otwierać się na to. Także wiesz, no są takie sesje, gdzie faktycznie trzeba tą panią ustawić i zdarza się oczywiście, ale w większości przypadków to idzie tak z czucia, z takim flow. A skąd w ogóle się u ciebie zrodził pomysł tej darmowej sesji zdjęciowej? Wiesz co, ja bardzo preferuję w życiu balans. I z jednej strony robię sesje oczywiście odpłatnie, natomiast z drugiej strony robię sesje darmowe. Dlatego, czyli tak zwane TFP. No chyba tak to można nazwać, chociaż nigdy tak się nie ogłaszałam w ten sposób.
Tylko, że u mnie jest taka różnica, że ja właśnie nie wyszukuję modelek, właśnie typowych modelek, tak, gdzie te zdjęcia same się robią, tylko jednak idę w stronę tych kobiet naprawdę... Mniej doświadczonych fotograficznie. Tak, takich, które naprawdę tego potrzebują, które nigdy nie miały z tym styczności, a wiem, że to im może pomóc wzrosnąć. Także ten balans jest u mnie bardzo potrzebny i oczywiście, wiesz, niejednokrotnie słyszałam głosy tego typu, a po co ty to robisz, jesteś za dobra, to jest niepotrzebne, ludzie cię wykorzystują, ale to wcale tak nie wygląda, ponieważ ja sama decyduję o tym, dlaczego to robię i dla mnie największą wartością jest właśnie to, że ja się cenię poprzez to, że mogę im to dać poza pieniędzmi. To dla mnie pieniądze nie mają tutaj jakby, wiesz, górnolotnych wartości. One są ważne, ale nie najważniejsze. A czym się kierujesz, bądź kierowałaś, wybierając właśnie tamtą panią, o której mówiłaś, jakimi kryteriami, no bo wiadomo, chętnych było dużo. Czy są jakieś konkretne kryteria, którymi się kierujesz przy wybieraniu takiej modelki? To jest po prostu intuicja. Okay. To jest intuicja. Poza tym właśnie tego też nie dokończyłam, że wielu ludzi nie wie, że ja wybierając tą jedną panią, ja również wybrałam 8 innych. Okay. Także to jest właśnie coś takiego, to jest też taka forma, przede wszystkim właśnie ta intuicja, ta, która ja bardzo czuję samą siebie, tak? I ja sama dokonuję tego wyboru właśnie poprzez czucie. Ja nie analizuję za bardzo, a ta ma lepszą historię, ta ma gorszą. Absolutnie nie o to chodzi, bo każda historia jest ważna, prawda? Czyli można powiedzieć, że jakoś podświadomie dokonujesz tego wyboru, tak? Tak, dokładnie. Czy spotkałaś się kiedykolwiek z jakimiś negatywnymi reakcjami na to, co robisz? Nie. Okej. Nie. Czyli masz szczęście. Ale wiesz też dlaczego nie? Bo kiedyś też byłam na Facebooku na takich grupach fotograficznych. Oj, tam to samo zło jest. Swego czasu, dokładnie. I jak tam zobaczyłam, wrzucając jakieś tam zdjęcie, którym chciałam się podzielić, prawda, no uważałam, że jest naprawdę rewelacyjne. I jeszcze wtedy nie znałam tak swojej wartości, tak, jako kobiety przede wszystkim, no to potrzebowałam takiej opinii tych specjalistów, którzy się tym zajmują. No i jak sam pewnie się domyślasz, tam jest bardzo dużo właśnie krytyki, bardzo dużo hejtu i ja bardzo szybko stamtąd po prostu poszłam. Uznałam, że nikt nie będzie mi mówił, czy mój styl pracy, czy mój styl fotografii jest dobry, czy też nie, ponieważ moją największą rekomendacją są te kobiety, które otrzymują te zdjęcia, które przychodzą na te sesje. No właśnie, poza otrzymanymi przez nie zdjęciami, jaka jest ich reakcja? Czy faktycznie ich samoocena po takiej sesji podnosi się? Czy one się czują lepiej? Zdecydowanie tak. No oczywiście wchodzą tutaj również łzy wzruszenia, tak, no to jest praktycznie 90% kobiet naprawdę okazuje tą radość właśnie poprzez łzy wzruszenia. A czy nie było na przykład takiego momentu, że kobiety, które nie zostały przez ciebie wybrane, jakby, nie wiem, spotkałaś się z hejtem z ich strony, czy raczej to jest takie zrozumienie i nie wiem, no, zaakceptowanie tego, że jednak są kobiety, które bardziej tego potrzebowały? Tak, oczywiście, że jakby tutaj jest to zrozumienie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś to skrytykował, może za plecami, nie wiem, ale nigdy to do mnie nie doszło. W twarz tego nie dlatego, było, że ja również też potem odpisuję tym paniom, tak, ze szczerego serca, że no po prostu się nie udało, że no tak jest, ciężko też, żeby każdy był szczęśliwy, tak? Oczywiście. Powiedz mi, co w ogóle najbardziej lubisz podczas pracy z kobietami? Co ci sprawia największą frajdę, motywację, jakby zapewnia na dalsze działanie? Czy jest jakiś chociażby jeden taki aspekt, który... Co mi sprawia frajdę? Tak. Podczas pracy z tymi kobietami. No, patrząc na nie, jak one się właśnie zmieniają, tak? Dokładnie. Jak ta przysłowiowa gąsienica właśnie staje się takim pięknym motylem. A dobrze, przejdźmy teraz, mówiłaś, że nie jesteś techniczna, ale muszę o to zapytać. Czym fotografujesz? Fotografuję Sony A7 III.
Okej. Masz jakiś swój, nie wiem, ulubiony obiektyw, którym najczęściej fotografujesz? Tak, to jest Sigma 50 portretowa. 50, czyli taki klasyk, powiedzmy. Tak. Dobra. Tak. Wcześniej byłam kanonowa, natomiast przyszedł taki moment, że chciałam zmienić, spróbować coś innego. No i przyznam szczerze, że ten Soniacz jest naprawdę rewelacyjny. No, robi fajną robotę. To ja właśnie na odwrót. Ja z Sony A7 III przeszedłem na Canona. Okej, no widzisz. I też jestem zadowolony. No widzisz. Jaka piękna synchronizacja. A czy we współczesnych czasach pod kątem Facebooka, Instagrama, no wiadomo, że te media społecznościowe są wszędzie wokół nas i na co dzień z nich korzystamy. Czy te kobiety też nie patrzą na te piękne modelki z Instagrama, które żyją tam w luksusowych willach, pięknie wyglądają? Czy to nie wpływa też negatywnie na postrzeganie takiej kobiety? No myślę, że jak najbardziej i to jest właśnie największy problem tych współczesnych czasów, że propaganda, która jest wszędzie tak naprawdę, czy w telewizji, czy w internecie, i tak jak mówisz, no te wszystkie instagramowe piękne modelki, to wszystko, co się, tak, co programuje te zwykłe kobiety, które no nie wyglądają tak jak na internecie te niektóre kobiety, to bardzo uszkadza właśnie na spojrzenie na samych siebie. To bardzo uszkadza i zobacz nawet, że teraz jest bardzo dużo właśnie takiej dysharmonii, czyli dużo jest kobiet w energii męskiej, a dużo jest mężczyzn w energii żeńskiej. I to gdzieś tam, no właśnie też powoduje, że to jest wszystko takie a jak zachwiane. Myślisz, czym to w ogóle jest spowodowane, to zachwianie takie? No właśnie tą całą propagandą medialną, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. A jak myślisz, że jak sobie ludzie w ogóle mogą z tym poradzić? No bo ja podejrzewam, że oni są w ogóle nawet nieświadomi tego. No zapewne tak, no, ale nawet widzisz, jak ja mam bardzo dużo przypadków takich, że podam na przykład jeden. Była pani, która przyszła do mnie na sesję i przepiękna kobieta, naprawdę, również tutaj nie było nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o jej wygląd zewnętrzny, również była też bardzo, bardzo sympatyczna. Sesja wyszła wyśmienicie, aż po prostu ubolewałam nad tym, że nie mogę gdzieś tam dodać tych zdjęć, bo oczywiście zawsze pytam się o zgodę, o publikację. I ona była również bardzo zadowolona z tych zdjęć, natomiast ona na internecie pokazywała się całkowicie inaczej niż na żywo, tak? Czyli miała większe usta i tak dalej. I z tego powodu ona właśnie nie dodała, tej sesji, bo ta iluzja tego, w której ona żyła i jak żyje też wiele kobiet, wiele ludzi, również mężczyzn. Tak jakby nie chciała pokazać prawdy. Tak. I to jest właśnie też czasami mój... Chociaż właśnie tutaj, jak pytałeś wcześniej o te wyzwania, to teraz mi się nasuwa coś takiego, że zmagam się czasami z czymś takim, że jeżeli przychodzi do mnie pani, która na przykład ma jakieś blizny na ciele, to ja coraz bardziej idę w takim kierunku fotografii, że nie chciałabym jej retuszować tych blizn, tylko chciałabym je zostawić. Natomiast jednak są te panie jeszcze takie, które... jak dostaną takie zdjęcie, to proszą mnie, żeby to zakryć, żeby to zretuszować i to się kłóci ze mną. To są właśnie te właśnie wyzwania, które nie obnażają tego, jaka ona jest naprawdę, bo ja zawsze mówię, przecież i tak stoisz codziennie przed tym lusterkiem i widzisz te blizny, to jest część ciebie, to jest twoja opowieść tego, co ty w życiu przeżyłaś. Tego nie da się usunąć, musisz z tym żyć. Ja również, widzisz, też zmagałam się z wieloma tematami na swój własny temat, dlatego że urodziłam dzieci, a więc też moje ciało również się zmieniło, mój brzuch się zmienił. To są takie jakby normalne stany rzeczy, które się zmieniają u kobiet. I ja wydałam naprawdę ogrom pieniędzy przez wiele lat, żeby tylko idąc do łóżka z moim partnerem, nie pokazać mu tego skrawka ciała, który był właśnie tą historią, tak? Urodzenia dzieci, czy też każda kobieta ma inną historię.
Ale przyszedł taki moment, gdzie zaczęłam to akceptować, no bo przecież to jest piękne, tak? To jest piękne, te skazy na tym naszym ciele, one o czymś mówią, tak? To jest nasza historia. Tak, to jest opowieść nas samych, a więc nie ma się czego wstydzić. I to jest właśnie to, kiedy właśnie czasami z tymi kobietami, no trzeba też o tym porozmawiać, tak? Ale to wszystko wychodzi naturalnie. Ja też nie jestem propagatorem tutaj być jakimś coachem, czy absolutnie ja się trzymam z dala, nie jestem tu niczyim nauczycielem, ani nikomu nie narzucam, co ma robić. To wszystko wychodzi zawsze naturalnie, po prostu. Jeżeli kobieta chce o czymś porozmawiać, chce się zwierzyć, chce, żeby coś zostało w niej odkryte, wtedy to się zadziewa. Jeżeli nie chce, to absolutnie nie ma tutaj w ogóle o czym mówić. Jak w ogóle zdefiniowałabyś taką prawdziwą kobiecość? Kobiecość to jest siła i wrażliwość. To jest właśnie ta równowaga, gdzie kobieta w tej sile może być właśnie taka mocowa, taka stabilna w swoich poglądach, w tym, kim ona jest, że bez względu na to, jakie będą wichury na zewnątrz, bez względu jakich spotka ludzi, którzy będą jej podkładać kłody pod nogi, ona będzie zawsze wiedziała, że jest ważna, że jest wartościowa. Natomiast ta wrażliwość to jest ta druga strona, która jest również bardzo piękna. Ja jestem również bardzo wrażliwą kobietą i kiedyś uważałam, że to jest w ogóle jakaś wada, że jak można ciągle wyć, jak można współodczuwać, że to jest straszne, że ja tego nie chcę. Ale dzisiaj muszę przyznać, że to jest mój największy atut i również atut wszystkich kobiet, które to posiadają, a posiadają nie wszystkie. Czyli ta wrażliwość, ta kruchość, ta delikatność, to pozwolenie sobie też na bycie tą kobietą, żeby nie obciążać siebie właśnie tymi energiami męskimi ciągle, tak, że wszystko teraz kobiety robią, one chcą więcej i biorą tego za bardzo, za dużo, a nie pozwalają sobie na to, żeby po prostu być tą kobietą. Czy masz jakieś porady dla kobiet, które chociażby nas w tym momencie oglądają, ale czują się źle, czują, że gdzieś zatraciły to swoje ja. Być może są właśnie mamami, których ciało się zmieniło, być może przeżyły jakieś traumy, przykre sytuacje. Od czego one mogą w ogóle zacząć, żeby choć troszkę zmienić swoje życie? No wiesz co, to jest takie dosyć trudne pytanie, dlatego że każda kobieta na pewno na swój własny sposób indywidualny musiałaby przysiąść nad tym i się zastanowić. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że uznanie siebie i akceptacja siebie jako kobiety, chociaż spróbowanie tego, nie wiem, jest wiele teraz narzędzi, tak, gdzie można dojść do tego, co się właśnie lubi, o czym się marzy, zacząć się nad tym po prostu zastanawiać. Ja bardzo często po prostu w ciszy siedzę, zamykam oczy, nie medytuję jakoś tam specjalnie, jak to teraz jest modne, tylko po prostu jestem w sobie, tak? Taki rodzaj wyciszenia. Tak, rodzaj wyciszenia i wtedy, gdy te myśli jakby ustają, wtedy przychodzą te wszystkie takie odpowiedzi, tak, które nami targają. Ja mam tak bardzo często, że do dzisiaj mam, ale wcześniej miałam ich więcej, także po co ja tu jestem, jakie są moje pragnienia, jakie marzenia, co ja mam tutaj zrobić jeszcze na tym świecie, bo nie podoba mi się ten świat, jest niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tej ciszy przychodzą wszystkie odpowiedzi, naprawdę, tylko trzeba znaleźć tą chwilę, żeby usiąść i być ze sobą, poczuć to. I jak przychodzi te uznanie i ta akceptacja samych siebie, chociaż ta próba właśnie, to wtedy otwierają się te drzwi, które rewolucjonizują naprawdę cały świat. I to często powoduje nadejście wielkich zmian, na które często te kobiety właśnie czekały. Okay. Ale nie mam recepty na to, jak one mogą sobie z tym poradzić. Każdy jest inny i każdego historia też jest inna, więc ciężko... Na pewno przyjść do mnie na sesję. Ewentualnie. Zapraszamy, oczywiście. Powiedz mi, czy masz jakieś książki, filmy, podcasty, kanały na YouTube, które są związane z tym tematem i mogłabyś polecić tym osobom, żeby sobie mogły, obejrzeć, przeczytać? Kiedyś miałam tego o wiele więcej. Teraz
tylko że to nie są stricte o kobiecości, tylko bardziej takie moje prywatne odnośnie tego systemu, tego świata, jakby bardziej takie świadomościowe pod tym kątem. Natomiast książki, bardzo dużo książek przeczytałam przez czas pandemii na pewno, bo ta pandemia ona też dużo przewartościowała zdecydowanie u mnie i myślę, że u wielu osób również. To wtedy sięgałam po takie książki właśnie o podświadomości, tak, o pracy z wewnętrznym dzieckiem, Sekret. Były to takie, które są dzisiaj bardzo powszechne, te tytuły, tak. Wszystkie takie, które doprowadziły, że było większe zrozumienie samej siebie. Tak bym to nazwała. Ale czy to miało jakiś, wszystko na pewno miało wpływ na moją transformację, tak? Bo też chodziłam na jakieś kursy, na jakieś warsztaty, przeróżne rzeczy się działy, ale to wszystko było potrzebne właśnie po to, żebym dzisiaj mogła siedzieć tutaj z tobą i tak pięknie opowiadać właśnie o tym, kim jestem. Jaki jest twój ulubiony fragment, moment podczas całego procesu fotograficznego? Czy to jest moment sesji, czy to jest moment obróbki, czy to jest moment selekcji, czy w ogóle ta rozmowa z modelką, klientką? Każdy moment jest ważny i każdy moment jest bardzo cenny. Natomiast mam taką chorobę właśnie zawodową, że jak te kobiety, dana pani kobieta opuszcza już mój dom, czy też studio, czy to miejsce, w którym się spotkałyśmy na sesję, to wtedy ja pędzę od razu do laptopa, żeby już te zdjęcia zgrać, już je zobaczyć. I czasami naprawdę po nocach nie śpię, czasami 10 godzin pod rząd, siedzę i to obrabiam, bo to jest dla mnie po prostu ogromna frajda. Ja nawet powiem ci, kiedyś się spotkałem z taką radą też innego fotografa, to gdzieś zasłyszane albo wyczytane w internecie, żeby w tym samym dniu, w którym robi się sesję, odłożyć aparat i nawet nie zgrywać zdjęć. Dopiero podejść do tego następnego dnia, bo wtedy podchodzi się do tego z takim, ze spokojem, nie mamy tych emocji takich, które towarzyszą nam po sesji i wtedy ta selekcja tych zdjęć przychodzi bardziej naturalnie i te zdjęcia, tak trochę chłodniej na to wszystko patrzymy. Każdy ma swój własny sposób, nie? Ja mam taki, ja znowu właśnie mam coś takiego, że ja nie wracam do tych zdjęć, tak? Czyli jak ja dokonuję selekcji, to jest właśnie z tej intuicji, z tego czucia bam, 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 bam i już nie ma, że ja znowu wertuję na nowo. Po raz kolejny, tak. Bo to jest błąd dla mnie. Tylko po prostu jednorazowo to się zadziewa. Dobra, czy mogłabyś się podzielić jakąś, zabawną anegdotą, historią związaną ze swoją pracą? Może jakimś fajnym wydarzeniem, które tam kiedyś się... Ojejku, powiem ci, że dużo było takich fajnych sytuacji, ale tak, żeby przytoczyć jakąś jedną konkretną. Była taka piękna sesja, kiedy również przyjaciółka przyjaciółce dała w prezencie właśnie sesję fotograficzną u mnie i do końca ta kobieta nie wiedziała, że będzie miała tą sesję, a więc miała zawiązane oczy, ona ją przywiozła do mnie do domu i dopiero jak już przekroczyła próg domu, zostały jej te oczy uwolnione i wtedy to było takie też bardzo, bardzo takie super emocjonujące przeżycie, nie tylko dla niej, ale również dla mnie, bo to takie prezenty też się nie zdarzają często. Oczywiście zdarzają się prezenty, gdzie mąż kupi żonie, tak, czy przyjaciółka przyjaciółce, natomiast to była taka jedna z sytuacji, które były bardzo, bardzo takie ekscytujące i ona była bardzo w niebo wzięta, że tak powiem. Czyli zrobiłam taki eksperyment, może o tym słyszałeś, że w 3 słoikach nasypałam ryżu. I nie pamiętam, czy ja to zalałam wodą, czy trochę tylko. I jeden ryż był kocham cię, drugi ryż był nienawidzę cię, a trzeci ryż był bez niczego, czyli obojętność. I tam chyba przez 2 tygodnie do każdego ryżu mówiłam kocham cię z emocją, nienawidzę cię z emocją, a ten trzeci nic tam nie słyszał. I kiedyś miałam też tego zdjęcia, to gdzieś mam w starym laptopie, jak naprawdę ten ryż, który doznawał tej miłości, on po prostu tam zakwitł, tak, a ten, co zgnił,
A ten obojętny to on po prostu był taki obojętny, że tak powiem, nie? I jakby to też potwierdziło, wtedy to było parę lat temu, potwierdziło, że naprawdę to, co kierujemy, tą intencję do drugiego człowieka, jaką to właśnie ma, wiesz, moc ogromną, nie? Dobrze, przechodzimy do drugiej części, w której będę ci zadawał krótkie pytania. Są to różne pytania, jedne są łatwiejsze, drugie zmuszą cię do lekkiej refleksji, do przemyślenia, do cofnięcia się w głąb siebie, do podsumowania może swojego życia. Te pytania mają na celu, żeby poznać ciebie lepiej. Myślę, że widzowie też chętnie posłuchają jakichś takich ciekawych historii z twojego życia. Dobra, powiedz mi w ogóle, co cię motywuje każdego dnia? Żeby wstać z łóżka. Ogólnie. No myślę, że samo życie na pewno. Motywuje mnie również moja wnusia, która ma 4 miesiące. Jest to taka iskierka w moim życiu. Motywuje mnie to, że jestem zdrowa. Motywują mnie te kobiety. Motywuje mnie moja fotografia. Także chyba to jest takie najważniejsze. Dobrze, powiedz mi, jakie było twoje dzieciństwo? No, dzieciństwo było ciężkie. Ja myślę, że w ogóle w tych latach takich komunistycznych, w latach 80. Bardzo dużo było rodzin patologicznych. Oczywiście patologia ma tutaj, może być rozszerzona o różne elementy, natomiast w moim domu było dużo przemocy, było dużo alkoholu, było molestowanie seksualne, także same takie najcięższe kalibry, które na tamten moment oczywiście były ciężkie, ale to one spowodowały, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. I tutaj też poruszę jeszcze aspekt mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie to oglądać, ponieważ moja mama tutaj też grała, wiadomo, ogromną rolę w moim dzieciństwie. I z moją mamą miałam przez wiele lat brak takiej więzi uczuciowej, miłosnej, ponieważ moja mama no niestety nie była zdolna do kochania swoich dzieci. Oczywiście dzisiaj inaczej to całkowicie postrzegam i były takie momenty, gdzie próbowałam jej to wszystko wybaczyć i zrozumieć. Natomiast również to były takie przebaczania, wiesz, myślałam, że przebaczam, ale tak naprawdę ciągle gdzieś tam wybijało coś. Ale przyszedł taki moment, gdzie właśnie jak ja już zaczęłam sama ze sobą być w zgodzie, to zaprosiłam moją mamę tutaj do Holandii i przyszło takie mocne odpuszczenie. I to odpuszczenie spowodowało, że dzisiaj moja mama, no można nazwać, że jest bliska mojemu sercu. Nawet zaplanowałyśmy gdzieś tam wspólny wyjazd niebawem. Także to pokazuje, że tak naprawdę wszystko można zmienić w swoim życiu, jeżeli zaczniemy od samych siebie przede wszystkim. Jeżeli damy sobie też pozwolenie na to, żeby zrozumieć, że to, co się stało, że ci ludzie, którzy się pojawili w naszym życiu, to wszystko nie zdarzyło się przez przypadek. To wszystko nadało większy sens. Mimo że cierpieliśmy w danym momencie, ale nadało temu pewną wartość, którą dzisiaj możemy być. Jasne, każdy popełnia błędy, nikt nie jest też idealny, więc dokładnie. Ważne jest to, żebyśmy zauważyli ten moment i potrafili go naprawić, dokładnie. Zmienić. Ale zobacz też, jak mówisz o tym idealny i nieidealny. W ogóle też kto wymyślił to słowo? Ja dokładnie. W ogóle nie znam teorii tego słowa. Każdy jest jakiś. Tak. Dlaczego nie możemy pokochać tej swojej odmienności, tego, kim właśnie jesteśmy? No, idealny, nieidealna. Zobacz nawet, no bo to jest ten dualizm, tak? Jest albo tak, albo czarne, albo białe, albo brzydki, albo ładny. Dokładnie. A ile jest ludzi, którzy są zewnętrznie bardzo atrakcyjni, a są brzydcy w środku? A ile jest na odwrót, że ludzie... Ile jest też osób, które są zewnętrznie ładne, ale same siebie uważają, że są jakimiś potworami i że nikt ich nie akceptuje na przykład. Tak, zgadza się, dokładnie. Z jakiego osiągnięcia w swoim życiu jesteś najbardziej dumna?
Kiedyś na piedestale stawiałam wychowanie moich synów. Dzisiaj postawię siebie jako pierwsze. Jestem dumna z samej siebie, że jestem dzisiaj tym, kim jestem, że jestem stabilna w swojej wartości i mogę tą wartość przekazywać innym. Kolejną rzeczą oczywiście są moi synowie, jest moja wnusia, jest moja siostra, czyli wszyscy bliscy koło mnie ludzie, którzy są dla mnie bardzo ważni. Ale takim największym takim też sukcesem, jeżeli można to nazwać sukcesem, właśnie też jest wychowanie tych moich synów na wartościowych, fajnych mężczyzn. Dobra, kolejne pytanie może zabrzmieć trochę dziwnie, ale powiedz mi, kim jesteś? Jestem przede wszystkim kobietą. Jestem kimś nie z tego świata. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Chyba nie mam takiego miejsca. Polska ogólnie jest bardzo piękna, ale ulubione, nie wiem, no góry, Mazury, wiesz, wszystko, co związane z naturą. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Widzę cię. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej? O kurde. Nie wiem. Nie mówiłem, że będzie łatwo. No. Po prostu? Nie, chyba nie. Nie wiem. Może nie masz takiego. Nie mam chyba. Okay. Jakie są twoje ulubione filmy? A mogą być seriale? Mogą być seriale, jak najbardziej. Mogą być nawet kanały YouTube, jeżeli takie Okej, no preferujesz. To w Ogniu Pytań, fajny kanał. Znam. Najnowszy. Polecam. Najnowsze odkrycie. Zapraszamy do subskrypcji. Seriali takich fajnych to Peaky Blinders. Lubię takie właśnie mocne i bardzo mądre w ogóle przekazy, czy w filmach, czy też w serialach. Outlander to też był taki piękny serial. Pulp Fiction to już film. John Q to również film. To już takie starsze klasyki. No i to chyba na tyle. Opisz samą siebie 3 słowami. Duchowa. Wrażliwa. Konsekwentna. Co jest twoją największą pasją poza fotografią? Śpiewanie. Okej. Co śpiewasz? Ballady. Ale o tym też mało kto wie. Mam również kanał na YouTube i tam czasami wrzucam jakieś tam covery, bo oczywiście nie śpiewam swoich piosenek. Ale no oczywiście są to amatorskie śpiewy, bo nie jestem po żadnej szkole muzycznej oczywiście, ale to jest coś, co mnie odstresowuje, co jest takim moim prywatnym światem. I chyba nawet mam na Facebooku prywatnym udostępnioną jedną piosenkę, którą Violetty Villas, List do matki. To był moment, kiedy właśnie śpiewałam do swojej mamy ten cover i to wtedy za namową takiej mojej przyjaciółki udostępniła, bo normalnie to jest to taki mój prywatny świat, który... Czyli filmy są niepubliczne jakby, tak? Publiczne są, tak, ale nie ogłaszam tego. Nie chwalisz się tym szerzej. Tak, że hej, zobaczcie, znowu coś tam nagrałam. Czasami coś takiego, wiesz, we mnie jest, że a może to pokażę, a może coś. I nawet jak wrzucę na relacje, to i tak za chwilę to usuwam. Okej, czyli jednak jakiś taki delikatny lęk jest, że... Nie wiem, to jest takie po prostu, wiesz, zrobiłam to, bo ktoś uznał, że to jest dobre, ale jest ale to... cały czas masz jakieś wątpliwości, czy to na pewno jest... No tak, to jest takie, nie wiem, albo jest to tak zbyt bardzo prywatne, tylko takie moje, że jakby nie chcę też tego pokazać światu. Chociaż byłam tutaj kiedyś, był Voice of Polonia w Belgii, gdzie tam wystartowałam właśnie w tym konkursie. Dostałam się do castingu, potem również, już nie pamiętam, czy przeszłam jeszcze tam dalszą pozycję, bo to było parę lat temu. Natomiast no, nie doszłam oczywiście do finału,
ale już samo to, że do tego castingu zostałam zakwalifikowana, to wtedy było coś dla mnie takiego fajnego. Natomiast ja jestem anty-show biznesowa, czyli nigdy bym nie poszła do żadnych Max Factor, X Factor, czy jak to tam się nazywa. Mam talent. Tak. Ponieważ dla mnie show biznes jest, mam na to swoje takie prywatne poglądy. Dlatego wolę śpiewać po prostu dla siebie tylko. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? Na nierobieniu niczego. Po prostu nie robię nic. Jak wyglądałby twój idealny weekend? Każdy jest idealny. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na ciuchy do sesji. Czy na te propsy, tak zwane? Tak, a co to znaczy propsy? No to są właśnie takie gadżety, które wykorzystujesz podczas sesji. Okej, dobrze. Widzisz nowe słowa dla mnie. Takie pierdółki tak zwane. Tak. Czy masz jakieś doświadczenia z przeszłości, które zmieniło twoje życie? No na pewno właśnie dzieciństwo. Na pewno dzieciństwo miało tutaj ogromny wpływ. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Szczerość. Myślę, że 99% ludzi tak odpowiada. O, widzisz. Jaki jest twój typ osobowości? Szczery. Dobra. Prawdziwy. Jaka jest w ogóle twoja ulubiona potrawa? Chyba... Albo rodzaj kuchni, może, którą lubisz najbardziej? Lubię polską kuchnię i lubię włoską kuchnię. Co ostatnio szukałaś w Google? O Jezu, dużo tego tam było. Ale czekaj, dzisiaj coś szukałam. Ale to nie, tym się nie będę dzielić, to głupota. Co ja szukałam w Google? Nie wiem, dużo, codziennie coś szukam. To chyba jak każdy z nas. Pewnie jakiejś stylizacji nowej. Co jest największym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz? Chciałabym się nauczyć, chciałabym podszkolić to moje śpiewanie i pójść na jakieś lekcje śpiewania. I chciałabym się nauczyć tango. Mówiliśmy o trudnym dzieciństwie, to teraz powiedz mi, jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa? Nie mam takiego. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś w sobie zmienić? Właśnie ta skłonność do dygresji, chociaż właśnie jeżeli mówimy o akceptacji, to ja to akceptuję bardzo. Także chyba niczego bym nie chciała w sobie zmienić. Czy masz jakieś marzenia, których jeszcze nie spełniłaś? Chciałabym podróżować bardzo. To jest takie chyba główne marzenie. Jakieś konkretne kierunki? Chciałabym pojechać do Tajlandii, bardziej poza Europę. Ostatnio mam taką fazę, że oglądam właśnie na YouTubie takich różnych podróżników, poprzez których też poznaję niektóre zakamarki świata, Afryka i tak dalej. Także chciałabym, oczywiście dotychczas już gdzieś tam zdążyłam odwiedzić parę krajów, natomiast podróże są dla mnie bardzo takie fascynujące i też właśnie ta kulturowość, która jest tak różna, ona też bardzo dużo daje, nie? Takiej wartości każdemu człowiekowi. Także podróżować bym chciała. Ulubiona marka ubrań? Od dłuższego czasu noszę bezmarkowe ubrania. Czy masz jakieś kompleksy? Nie. Jaki był twój pierwszy zawód i czy on wpłynął na dalszą twoją karierę? Jeżeli chodzi o zawód w Holandii... Ogólnie pierwszy zawód w życiu, powiedzmy. A może być twój pierwszy w Holandii też. W Polsce, to moja pierwsza praca, bo to w sumie z zawodu jestem, niedokończoną fryzjerką. Natomiast pierwsza praca to była w sklepie z pączkami, w cukierni. Tak, byłam tam sprzedawczynią. Na kim możesz polegać najbardziej? Na sobie. Co sprawia, że twój dzień jest udany? Pogoda, słońce, to na pewno. Ale nawet kiedy nie ma tego słońca, to myślę, że samo to, że żyję, to jest jakby chyba najgłówniejszy aspekt. Wiadomo, że są dni lepsze, są dni gorsze, tak? Nikt tutaj nie jest ciągle szczęśliwy i zadowolony, bo wiadomo, że ta planeta jest tak naprawdę ogólnie planetą, cierpienia. Ale
Chyba to, że żyję, to sprawia tą radość i motywację. Czy masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? No, śpiewanie. Ale to pracujesz nad tym, więc Tak, jeszcze tak, nie jest do końca zmarnowany. Tak. Powiedz mi, jakie są 2-3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku? Asertywności, konsekwencji, stawiania właśnie tych granic, no ale to jest asertywność, i bycia właśnie w tej swojej stabilności, czyli bycia w sobie, bycia tym, kim jestem. Co się dzieje po śmierci? Myślę, że magia. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? Jakbyś mnie zapytał o to pytanie parę lat wstecz, to pewnie wymieniłabym ci tutaj z 50 przykładów. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć, że nie cofnęłabym czasu w moim życiu i wszystkie porażki były mi potrzebne, a więc nie uznaję tych porażek jako porażki. Tak bym to ujęła. Fotografia dała mi w życiu... Miłość. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Nic bym nie zmieniła. Jakie było najpiękniejsze miejsce na świecie, które odwiedziłaś? Norwegia. Jaki jest twój największy lęk? Nie wiem. Nie wiem, ciężkie pytanie. Oczywiście, że mam czasami lęki, ale jakiś taki grubszy temat lękowy. Nie wiem, może być pierwsze, co ci do głowy przychodzi. Przeważnie to jest najlepsza odpowiedź. No właśnie. No niektórzy mają lęk przed śmiercią na przykład. Mam lęk przed skoczeniem ze spadochronu, ale chciałabym to zrobić. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś zupełnie do niczego? Przy siedzeniu jako pani w toalecie. Okej. Jak to się nazywa? Toalecie... No nie wiem. Pani klozetowa, nie wiem. Pani klozetowa, o dobrze. Toilet keeper. Dokładnie. Czy jest coś, co chciałaś zawsze zrobić, ale nie miałaś jeszcze na to odwagi? Skok ze spadochronu. Okej. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Na częstsze przebywanie z moją wnusią. Od czego jesteś uzależniona? Od kupywania stylizacji na sesję. Czy czujesz się nieswojo, gdy musisz wyrażać swoje emocje? Nie, już nie. Kiedyś tak? Tak. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Piosenkarką. I tancerką jeszcze. Czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Tak, staram się coraz bardziej sobie z tym radzić, natomiast nie dotyka mnie ona jakoś w moim życiu. Nie spotykam jej zbyt często, że tak powiem. Też zależy, wiadomo, jaka ona jest, tak? Czy konstruktywna, czy jakaś... Czy to jest zwykły hejt? Tak. Kiedy ostatni raz byłaś w teatrze? W zeszłym roku, ale to był teatr, gdzie była opera. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Zdecydowanie więcej wolnego czasu. Okay. Czego nie lubisz, co cię denerwuje u innych osób? Nie lubię chamstwa i głupoty. Skoro życie jest takie krótkie, dlaczego robimy rzeczy, których nie lubimy? No właśnie, zadaj sobie to pytanie. Ulubiony przysmak z dzieciństwa? Pyzy. Z czym? Z mięsem. Okay. Dobry wybór. Do dzisiaj je lubię. Wolałabyś odnieść porażkę, czy nigdy nie spróbować? Wolałabym odnieść porażkę. Zresztą całe moje życie jest naznaczone właśnie porażkami. Skazana na porażkę. Tak. O, tak bym mogła... O właśnie, książka. Tytuł książki, tak. Dokładnie. No, widzisz. Kiedy uświadomiłaś sobie pierwszy raz, że nie jesteś już dzieckiem? Gdy miałam 17 lat i urodziłam pierwszego syna. To pytanie będzie raczej proste. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? W trakcie fotografowania. Twój ulubiony fast food? Nie jem fast foodów. Gdybyś mogła zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? Kurde.
Tych miejsc jest bardzo dużo. Kiedyś w ogóle marzyłam, żeby mieszkać, wiesz, w takiej chatce na Kurzej Stópce w samym środku lasu. Dzisiaj to się zmieniło, ale czy jest jakieś takie miejsce? Nie wiem, dużo jest pięknych miejsc, ale jestem pogodzona z tym, gdzie mieszkam obecnie, także... Kto jest dla ciebie najważniejszy na świecie? Ja sama oraz moi bliscy. Czy uważasz, że trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Zdecydowanie dorosłym. Mam teraz ostatnie 2 pytania do ciebie. To są pytania z testu na osobowość. To jest najkrótszy test osobowości na świecie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może sobie to wygooglować. Ogórek czy pomidor? Ogórek. Okej. Arbuz czy melon? Arbuz. I koniec testu. Okej. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie znaleźć najkrótszy test osobowości w internecie i tam jest też jakby odpowiedź na podstawie na to, tego, kim co wybrałaś. Tak? W moim przypadku sprawdziło się to nawet, więc Okej. A co postanowiłem, właśnie już nie pamiętam, bo robiłem to z pół roku temu. W każdym razie postanowiłem to też dodać do podcastu jako ciekawostkę. Super, Znaczy, bardzo może fajnie. sobie ktoś później sprawdzić, jak to u niego wygląda. Dobra, zbliżamy się powolutku do końca. Czy jest, no nie wiem, coś, co chciałabyś powiedzieć na koniec? Jakaś złota myśl, jakieś podsumowanie, coś, co chciałabyś przekazać widzom, słuchaczom? Chyba to, że prawdziwe piękno jest w naszej odmienności i to trzeba uhonorować. I to jest bardzo ważne. Czyli każdy z nas jest inny i to powinniśmy doceniać. Zdecydowanie tak. Dobrze. Ja w takim razie dziękuję Tobie za przybycie, za opowiedzenie fantastycznych historii. Życzę wielu sukcesów fotograficznych, sukcesów w wspieraniu kobiet. Widzów zachęcam oczywiście do subskrypcji, bo większość z was tego nie robi. Ja to widzę. Zachęcam do zostawienia komentarza, napisania, czy wam się ta rozmowa podobała, czy coś fajnego z niej wynieśliście. Jeżeli tak, zachęcam również do udostępnienia filmu. I cóż, dziękuję ci bardzo. Ja również bardzo, bardzo dziękuję i polecam bardzo serdecznie, żebyście zasubskrybowali kanał W Ogniu Pytań, bo przede mną siedzi wspaniały człowiek, który na to bardzo mocno zasługuje i takich ludzi trzeba wspierać i właśnie honorować. Nie tylko Dziękuję kobiety, bardzo. ale również mężczyzn. Dziękuję bardzo, a my widzimy się w kolejnym podcaście. Cześć. Marlenko, nareszcie mogę normalnie się wysłowić, się trochę uspokoiłam i powiedzieć ci to, co tak, wiesz, te moje emocje, które mnie targały przez te 2 godziny. Jezu, dziękuję ci za to, że się pojawiłaś na mojej drodze, że ten post się wyświetlił w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Nawet nie masz pojęcia, ile radości mi to sprawiło, zobaczenie tych zdjęć. Jestem takim trochę niedowiarkiem i potrzebowałam zobaczyć to, jak to wszystko tak naprawdę wygląda, że naprawdę się zmieniłam. Ja to gdzieś tam widziałam, ale takie, wiesz, nie do końca. A w tym momencie otworzyłaś mi oczy i widzę, że już nie jestem taka szara, bura i nijaka, tylko jestem inna, jestem wartościowa. I na początku pomyślałam, że bajka o Kopciuszku. A jednak nie. Bardziej jednak gdzieś tam jestem bardziej takim sfinksem, który umarł i narodził się z popiołu. Silniejszy, mocniejszy, ładniejszy. Dzięki Tobie. Nie wiem. Jezu, dziękuję Ci za wszystko. I na pewno jeszcze nie raz trafię na Twoją sesję. Po prostu jestem w szoku, że tak naprawdę czuję się dzięki Tobie dużo silniejsza, pewniejsza siebie i już nie pozwolę, żeby ktoś mnie zniszczył, żeby ktoś mnie zdeptał i zrobił znowu szarą myszą. Dziękuję Ci. Dzień dobry wszystkim. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za możliwość przekazania tej informacji, wiadomości
łącznie z zasobem emocji, które towarzyszyły mi podczas sesji kobiecej z Marleną. To było niesamowite przeżycie i do tej pory, jak o tym pomyślę, łzy same cisną się do oczu. Wspominam tą naszą wspólną pracę za coś pięknego, coś bardzo wartościowego, co pomogło mi uwierzyć na nowo w siebie po chorobie, którą przeżyłam i tych strasznych chwilach. Ta sesja, to otwarcie się znów na siebie, tak na dobrą sprawę, na siebie, pozwoliło mi, tak jak już wcześniej wspomniałam, uwierzyć na nowo w to, że jestem piękna, jestem atrakcyjna, pomimo tego, co mnie spotkało. Dalej jestem wspaniałą kobietą i nabrałam dużej, jeszcze większej wartości siebie. Także serdecznie wszystkim kobietom, niezależnie od wieku, bardzo polecam. To jest jakby tak naprawdę metoda terapii, która pozwala znów nabrać wiatr w żagle. Więc no mówię, tak jak Marlenie już wcześniej wspomniałam, dla mnie to przeżycie jest takim tatuażem, taką pamiątką na całe życie, że pomimo tego, co człowiek, co ja przeżyłam w ostatnim czasie, pozwala mi pamiętać to, co się wydarzyło, ale również to, że to był moment przełomowy w moim życiu. Moment, w którym na nowo zaczęłam siebie kochać i doceniać. Z Marleną znamy się zaledwie kilka dni, ale ja osobiście mam wrażenie, jakbym znała ją po prostu setki lat. Jest ona niezwykle utalentowaną, pełną pasji, piękną kobietą. Sposób, w jaki się porusza, jest tak niesamowicie zmysłowy, jak mówi, jak gestykuluje. Ta cała aura, która ją otacza, sprawia, że przebywanie z nią, i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, można określić jako wręcz doznanie metafizyczne. Podczas sesji czułam, jak z każdym kolejnym ujęciem otwieram się coraz bardziej i czułam, jak te emocje, które wtedy zostały wyzwolone, zaczęły mieszać się ze sobą i kolejno dotykać tych wszystkich niezwykle bolesnych dla mnie wspomnień, które tak jak taka jątrząca się przez lata rana zatruwały mnie coraz bardziej i doprowadziły do depresji, z którą się niestety obecnie zmagam. Czułam, jak z każdą łzą spływającą po policzku do mojego wnętrza napływała taka kojąca dawka uczucia bezgranicznej miłości, akceptacji, takiego piękna, kobiecego piękna. I taka ogarnęła mnie obezwładniające wręcz poczucie bezpieczeństwa i spokoju, takiego, jakiego wcześniej w ogóle nie znałam. Ta sesja pomogła mi na odkrycie siebie jako kobiety na nowo. Nasze spotkanie dało mi niezwykle dużo energii i siły do tego, żeby nadal walczyć o siebie. I te cudowne zdjęcia, które podarowała mi Marlena, są dla mnie tak niezwykle cenną pamiątką i dzięki nim, dzięki temu, że codziennie mogę na nie patrzeć, one nie pozwalają mi po prostu zwątpić w to, jak piękną kobietą jestem. Marlenko, kochanie, dziękuję Ci z całego serca za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i za tą niezwykłą magię, którą wniosłaś do mojego życia.